Po zonie krąży mnóstwo legend, szczególnie wśród początkujących stalkerów, jacy nie mieli okazji wyprawić się jeszcze dalej niż w południowe rejony wysypiska. Jedna z historii, powtarzana szczególnie chętnie podczas wieczornych posiadówek przy ogniskach, mówi o na wpół legendarnym stworzeniu, zgarbionym, wysokim humanoidzie z mackami zamiast otworu gębowego. Dzięki nim przywiera do gardła ofiary, paraliżuje ją i wysyca całą krew. Z czegoś, co było człowiekiem, zostaje wtedy tylko sucha skorupa. Szczęśliwcy, którzy przeżyli takie spotkanie, są autorami mrożących krew w żyłach opowieści o moczarach i podziemnych terenach, nawiedzanych przez tego Drakulę Zony. I tak miało być w istocie. Początkowe koncepty mutanta, którego poznaliśmy później jako pijawkę, zakładały, że będzie to rzadki, niezwykle ciężki do zabicia mutant, a każde spotkanie z nim będziemy wspominać jako przerażającą i trudną zarazem bitwę. Oprócz wijących się macek na twarzy, posiadał specjalne przyssawki na dłoniach, którymi paraliżował pochwyconą ofiarę tak, by ta nie mogła się wyswobodzić. W grze po raz pierwszy stykamy się ze stworami już w podziemiach Agropromu. Są nieco wyższe niż przeciętny człowiek, poruszają się przygarbione. Ich bardzo cienka skóra pozbawiona jest owłosienia, a muskulatura rozwinięta do granic możliwości. Do tego stopnia, że właściwie nie posiadają tkanki tłuszczowej. Głowa stała się bardziej owalna, a twarz podobna jest do ludzkiej chyba tylko przez układ poszczególnych jej elementów. Oczodoły są małe i zapadnięte, nos zdeformowany, a w miejscu ust znajdują się 4 zębate macki, będące najprawdopodobniej wynikiem mutacji otworu gębowego i konsekwencją zmian w układzie trawiennym tej istoty. Macki pełnią podobną funkcję co rozwidlony język ugadów. Jest to jedno z najbardziej wrażliwych na bodźce miejsc na ciele pijawki. Po ich wewnętrznej stronie znajdują się gruczoły śluzowe, których struktura odpowiada celowi, przenikaniu przez naczynia krwionośne i nerwy. Na mackach stwora znajdziemy też liczne chemoreceptory, pozwalające wyczuwać im tak smak, jak i zapach bezpośrednio z powietrza. Z natury mutanty są samotnikami, ale kilku kronikarzy Zony odnotowało przypadki tworzenia się gniazd. Jedno z nich zwiedzimy na przykład w Zewie Prypeci. Dowiemy się tam także, że gniazdujące pijawki śpią na stojąco, a na zewnątrz wychodzą tylko w nocy, co związane jest z zaburzoną równowagą czopków i pręcików w ich oczach. Stwór lepiej widzi po zmroku niż w dzień. Niezależnie od tego, czy żyją samotnie czy w grupie, opowieści o polowaniach na ofiary na obszarze całej Zony są mocno przesadzone. W rzeczywistości pijawki zajmują jak najdłużej jedno, relatywnie małe terytorium, żywiąc się głównie intruzami. W ich menu znajdziemy oczywiście krew, ale nie pogardzą także organami wewnętrznymi. Choć preferują żywe ofiary, głodne zadowolą się znalezionymi zwłokami. Pijawki najczęściej spotykamy w podziemiach, takich jak opuszczone laboratoria oraz jaskinie, ale też w ciemnych korytarzach starych budynków. Dlaczego tak jest? Z jednej strony okupowanie takiego terenu ułatwia polowanie, ponieważ nawet w najmroczniejszych odmętach strefy mało jest paskudztw, które nie mogłyby paść ofiarą tego stwora. A z drugiej to kwestia termoregulacji. Choć technicznie rzecz biorąc pijawki są ssakami, takich fizyczna termoregulacja przypomina najbardziej tę spotykaną u niektórych płazów, na przykład żab. Z tego powodu optymalnymi warunkami do życia są dla nich temperatury w granicach od 17 do 20 stopni, dzięki czemu są w stanie wytwarzać gęsty śluz, ukrywający ich ciała. Oprócz tego, że wydzielina jest zapewne wyjątkowo obrzydliwa dla nieszczęśników mających pecha wpaść w łapy krwiopijcy, służy mutantowi do korzystania z jednej z najbardziej spektakularnych i śmiercionośnych technik – kamuflażu. Pijawki nie mogą stać się całkowicie niewidzialne.
Delikatne zniekształcenia powietrza zdradzają ich pozycję, ale w słabym oświetleniu nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli zajrzymy do dokumentów projektowych, dowiemy się, że w zasadzie mutant nie staje się niewidzialny, a wytwarza iluzję, telepatycznie przekazywaną wszystkim istotom żywym w zasięgu, niejako przekonując wszystkich, że jest niewidzialny. Ta sugestia pojawia się w dokumentach tylko raz, a na dalszym etapie prac nad grą pijawki zostały pozbawione większości zdolności psionicznych. Zresztą w całej trylogii nawet ta zwyczajna niewidzialność nie była konsekwentnie taka sama. W niektórych buildach mutanty stawały się niewidoczne stopniowo, czemu towarzyszyło często słabe migotanie. To tutaj pojawiało się wspomniane zniekształcenie powietrza, a efekt ostateczny został nieco zmieniony w premierowej wersji Cienia Czarnobyla. Pojawiły się też błyszczące w świetle latarki źrenice, co ułatwiało ustalenie pozycji pijawki. W czystym niebie kamuflaż działał z grubsza tak samo, ale z małą różnicą. Niewidzialnego mutanta nie byliśmy w stanie zranić, ale on nie był w stanie nas zaatakować. By to zrobić, musiał stać się na powrót widzialny, a tym samym zaryzykować na przykład strzał z dwururki prosto w macki. Zdecydowanie najłatwiej było w Zewie Prypeci, gdzie pijawki teoretycznie stawały się całkowicie niewidzialne, ale im bliżej bohatera się znalazły, tym bardziej rzucało się w oczy zniekształcenie obrazu za przemykającymi sylwetkami. Mamy więc wysysające krew macki, ogromną siłę i nadludzką zręczność, a na deser kamuflaż. Milusio. Jeśli to za mało, dorzucamy do zestawu zapewniającemu pijawkom dominację nad większością stworzeń w zonie jeszcze jedną umiejętność – nieustanną regenerację tkanek, przyspieszającą za każdym razem, gdy się pożywią lub staną niewidzialne. To sprawia, że nawet jeśli uda nam się zranić stwora, teoretycznie będzie w stanie szybko odzyskać siły i zemścić się na nas w niezbyt przyjemny sposób. Jeśli chodzi o stosunek do innych stworzeń w zonie, to on również zmieniał się na przestrzeni całej trylogii. W Cieniu Czarnobyla pijawki otwarcie atakowały tylko dziki i mięsacze. W czystym niebie również ślepe psy i niby psy. Generalnie uznaje się, że pijawki są wrogie wszystkim stworzeniom, a wyjątkami od tej reguły są poltergeisty, tuszkany i chimery. A wśród wyciętych mutantów także izlomy, szczury oraz bajuny. Co innego, jeśli chodzi o ludzi. W stosunku do nich mutanty są nadzwyczaj agresywne i przyjmują zazwyczaj inną taktykę niż podczas walki z mutantami. Zamiast atakować frontalnie, polegając na swojej szybkości i zdolnościach, starają się zajść ofiarę od tyłu i jak najszybciej wyssać z niej krew. Czasem zdarza się, że okrążają upatrzonego stalkera kilkukrotnie z użyciem kamuflażu, by wybrać najlepszy ich zdaniem kierunek ataku. Najczęściej spotykanym gatunkiem mutanta jest ten, który zamieszkuje powierzchnię. Trudno powiedzieć, czy to dlatego, że mało który stalker zapuszcza się do podziemi, czy z innego powodu. Sporadycznie widuje się pijawki także na otwartych terenach, ale zwykle wracają one do swojego leża wraz z nastaniem słonecznej pogody. Typ podziemny, choć wizualnie identyczny, jest silniejszy i bardziej wytrzymały. Z kolei im bliżej centrum zony, tym większa szansa na spotkanie czarnej pijawki, czyli najsilniejszego przedstawiciela swojego gatunku, posiadającego nieco ciemniejszy odcień skóry. Z kolei stalkerzy wędrujący po moczarach opowiadają o spotkaniach z bagiennymi pijawkami, pokrytymi mchem lub pleśnią. Różnice są subtelne i bardzo łatwo można je przegapić, dlatego w czystym niebie twórcy zrealizowali to bardziej dosadnie. W lokacji startowej mogliśmy spotkać wariacje na temat ostatniego podgatunku pijawki, tak zwaną bagienną istotę. W przeciwieństwie do swoich pobratymców, ta atakowała głównie na otwartym terenie,
a do i tak szerokiego wachlarza posiadanych przez nią umiejętności dodano ulepszony kamuflaż i, dzięki jeszcze lepiej rozwiniętej muskulaturze, możliwość wykonywania dalekich skoków, zbliżonych wizualnie do tego, co w Zewie Prypeci robiła Chimera. Przez większość czasu bagienne istoty kryją się w gęstych trzcinach, a kiedy tylko wyczują ofiarę, jednym susem doskakują do niej, duszą ją błyskawicznie i z pomocą jeszcze jednego skoku znikają w gęstwinie. Zdarza im się także wędrować na sąsiednie terytoria. Stąd w czystym niebie oskryptowana scena ataku mutanta na oddział powinności, którą widzicie teraz na ekranie. Oprócz wspomnianych gatunków mieliśmy spotkać także kilka specjalnych okazów, jak pijawka na barowej arenie, która prócz wyglądu nie różniła się zasadniczo od czarnej pijawki. Podobnie miało być z tymi zamieszkującymi magazyny wojskowe, zasiedlającymi domy w wiosce po zachodniej stronie lokacji. Był też oczywiście 3-metrowy boss, żyjący w zakładzie Rostok, przewyższający intelektem, siłą i umiejętnościami wszystkie odmiany pijawek. Niektóre źródła mówią nawet o labiryntach budowanych przez niego na terenie zakładu, gdzie zwabiał swoje ofiary. Strongław, bo takie określenie przylgnęło do niego roboczo, miał być legendarny do tego stopnia, że jedno z ugrupowań oddawało mu boską cześć. Ta legenda to jednak temat na zupełnie inny materiał. Jeszcze przed premierą Cienia Czarnobyla pijawki spotykane były w wielu materiałach promocyjnych dotyczących gry. Na przestrzeni kolejnych lat stały się niemalże symbolem Stalkera i trudno się temu dziwić. Każdy, kto przeżył pierwsze spotkanie z tym monstrum w podziemiach Agropromu, wie, że ciężko znaleźć przeciwnika, który lepiej zdefiniowałby tę serię.